Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku serii PackDrive Tips. Dzisiaj dowiecie się, jak zmienić adres IP karty sieciowej komputera, tak aby nawiązać komunikację z kontrolerem z serii PackDrive 3 LMC oraz jak zmienić adres IP samego kontrolera. Adres IP kontrolera można odczytać z jego wyświetlacza. Informacje o masce podsieci i bramie domyślnej znajdują się w menu kontrolera w submenu IP Address dostępnej w zakładce Identification. O tym, jak otworzyć menu kontrolera oraz jak się po nim poruszać, dowiecie się z poprzedniego odcinka serii PackDrive Tips. Aby nawiązać komunikację między kontrolerem a oprogramowaniem EcoStruxure Machine Expert, należy zmienić adres IP karty sieciowej komputera, tak aby znajdował się w tej samej podsieci co kontroler. Aby zmienić adres IP karty sieciowej na komputerze z systemem operacyjnym Windows 10, przechodzimy do ustawień sieci i internetu. Po ukazaniu się połączeń sieciowych klikamy prawym przyciskiem myszy w kartę sieciową, którą wykorzystujemy do połączenia się z kontrolerem i wchodzimy w jej właściwości. Klikamy dwukrotnie w protokół internetowy w wersji 4. Zaznaczamy opcję Użyj następującego adresu IP. Najpierw wpisujemy maskę podsieci, taką samą jak w kontrolerze. Ona warunkuje, jaki adres IP możemy wprowadzić. Oznacza to, że jeśli grupa 8-bitowa maski podsieci kontrolera jest równa 255, to odpowiadająca jej grupa 8-bitowa nowego adresu IP karty sieciowej musi być taka sama jak w adresie IP kontrolera. Z kolei, jeśli grupa 8-bitowa maski podsieci jest równa 0, to odpowiadający składnik adresu IP może być uzupełniony dowolnie. Należy upewnić się, że wprowadzony nowy adres IP nie jest już zajęty przez inne urządzenie w sieci. Domyślną bramę sieciową zostawiamy pustą. Adres IP kontrolera można zmienić za pomocą narzędzia Diagnostics lub narzędzia serwisowego Controller Assistant. Więcej o dostępnych narzędziach dowiesz się z trzeciego odcinka serii PackDrive Tips. Zmiana adresu IP przebiega w taki sam sposób dla obu programów i odbywa się w oknie nawiązywania komunikacji z kontrolerem. W programie Diagnostics otworzymy je klikając opcję Collect Data, a w Controller Assistant klikając Manage Images, a następnie Write On lub drugie od góry Read From. Przyciskamy prawym przyciskiem myszy na kontroler, którego adres IP ma zostać zmieniony i wybieramy Edit Communication Settings. Wprowadzamy nowy adres IP. Przed zapisaniem zmian należy upewnić się, że wpisany adres IP nie jest już zajęty przez inne urządzenie w sieci. Możemy zapisać wprowadzone zmiany na stałe, zaznaczając opcję Save Settings Permanently. W przeciwnym wypadku będą one obowiązywać tylko do ponownego uruchomienia urządzenia. Aby potwierdzić, klikamy OK. Jeśli zmiana przebiegła pomyślnie, na wyświetlaczu kontrolera pojawi się jego nowy adres IP. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak pobrać dane diagnostyczne z kontrolerów serii PackDrive 3 LMC.